Witam Was, kochani. Zapraszam na kolejny kurs wyplatania z papierowej wikliny. Po wielu Waszych prośbach postanowiłam dzisiaj pokazać Wam, jak wykonać koszyk na Wielkanoc. Będzie to koszyk z rączką, koszyk kogucik. Takie jak tutaj koszyki widoczne przede mną. Jest to praca do wykonania dla osób, które już troszeczkę plotły z papierowej wikliny i mają opanowany splot podstawowy, splot ósemkowy. Zapraszam. Do wyplecenia koszyka koguta potrzebne Wam będą przede wszystkim oczywiście rurki z papierowej wikliny. My będziemy pletli dzisiaj rurkami z nadrukiem gazetowym. Około 100 sztuk, tyle powinno wystarczyć. Co jeszcze? 3 sztuki drutu. Ja tutaj mam drut florystyczny do usztywnienia rączki, boków, szyi kurki i ewentualnie ogonka. Coś do ozdoby. Jakieś wstążeczki oraz do wykonania buźki, oczka, takie oczka, które kupicie gdzieś tam w necie, te oczka ruchome do przyklejenia na klej na gorąco. Oprócz tego potrzebować będziecie kawałek filcu. Filc dość gruby, ale dodatkowo jeszcze polakierowałam go bezbarwnym lakierem i dałam mu porządnie wyschnąć, tak żeby nabrał odpowiedniej sztywności. Z tego filcu wykonamy dziobek, gonady i grzebień kogucika. I jeszcze narzędzia, wiadomo, nożyczki, szczypce boczne do ucinania rurek, klej Magic zawsze się przyda oraz pistolet z klejem na gorąco. Zaczynamy od wykonania dna koszyka, czyli tej części. Jak widzicie, to dno jest wykonane stylem gwiazdy, czyli najpierw musimy ułożyć rurki w gwiazdę sześcioramienną, po 4 sztuki każde ramię gwiazdy. A następnie wykonamy ściegiem ósemkowym 8-9 okrążeń. Ja do wykonania tego koguta posłużyłam się wzornikiem, taką miską. Jest to miska o przekroju o średnicy około 22 cm. Zaczynamy. Wybieram 12 rurek mniej więcej tej samej długości i układam je w gwiazdę sześcioramienną. Standardowy sposób na rozpoczęcie pracy na wyplatanie koszyka z wyplatanym dnem na zasadzie gwiazdy sześcioramiennej. Teraz muszę zmierzyć, czy wszystkie odległości są identyczne. To jest ważne, żeby nam później gdzieś tam rureczki nie zabrakło przy wykańczaniu. Spłaszczę sobie, żeby później ten kogucik mój dobrze stał, nie bujał się na boki i zaczynam wyplatanie. Zahaczam gdziekolwiek, podwójna rurka i wykonuję splot ósemkowy. Najpierw traktując wszystkie 4 rurki jako jedną rurkę osnowy. Później rozdzielimy to na 2, a później będziemy już pletli pojedynczo. Dojeżdżam do początku, zaznaczam, gdzie zaczęłam, dokładam sobie rureczki. Nigdy w moich pracach nie sklejam rurek, które przedłużam. Wiem, że część osób tak plecie. Ja nie widzę takiej potrzeby. Jeśli rurka wejdzie około 3-4 cm jedna w drugą, w zupełności wystarcza to, aby one się trzymały, aby praca później się nie rozjeżdżała. Kwestia, żeby rurki były w miarę równe, gdy one się ładnie dokręcają wzajemnie. Rurkami 4 razem wyplatam 3 okrążenia. 3 rządki robię. Dojechałam do początku. Raz, 2, 3 rządki wyplecione. Tu jest początek. Przedłużę sobie rurki. I teraz będę chciała te 4 rurki, które służyły mi za jedną rurkę osnowy, podzielić na pół, czyli będę pleść przez 2 rurki osnowy razem. Rozdzielam na pół. I teraz 2 rurki stanowią moją jedną rurkę osnowy. Tak wykonam jeszcze 3-4 rządki, no może 4. Tak, żeby mieć w rezultacie około 7-8 okrążeń. To powinno wystarczyć, żeby zakryć dno wzornika. Rozdzielać na rurki pojedyncze będę dopiero na ściance kogucika. Tutaj jeszcze to okrążenie jest za małe, żeby można było pleść pojedynczo. Byłoby to niewygodnie, ciężko byłoby przełożyć rurki, te, którymi pleciemy. Także podwójnie do końca naszego dna. Wyplotłam 2, 4, 6 rządków
przez 2 rurki osnowy i 3 rządki przez 4 rurki osnowy. Dno powinno być już właściwej wielkości. Oczywiście możemy to sprawdzić, przykładając nasz wzornik. Dobrze, jak ono jest tak o 1 rządek większe niż ten spód, łatwiej później będzie wyrobić tą boczną ściankę koszyka, która nie jest prosta, tylko jest taka właśnie półokrągła. Jeżeli już wiemy, że to jest właściwa wielkość, troszeczkę je tak wyprostujcie, przygniećcie i zaczniemy wyplatać ściankę, ale dobrze jest mieć coś, co można położyć jako obciążnik. Nie takie właśnie kilogramowe hantelki świetnie spełniają to zadanie. I teraz jeszcze 2 rządki zrobimy podwójną rurką osnowy, ale te nasze podwójne rurki będziemy nieco zaginać do góry, nie za mocno, tak żeby zacząć pleść ściankę. Zauważcie, że nie wykonujemy tutaj tego brzegowego rantu, tak jak przy koszykach na przykład z papierowym dnem, ponieważ zależy nam, żeby ten kogucik miał takie delikatnie wchodzące ścianki w górę, czyli takie obłe dno, a nie mocno zaznaczone, nie pod kątem prostym do góry. Dwa rządki w zagięciu wykonałam. Ten najtrudniejszy dolny kawałeczek, który ciężko jest wykonać z wzornikiem. Teraz mogę spokojnie dołożyć wzornik, włożyć obciążenie i jeszcze jeden rządek podwójnie wykonam. Już razem z wzornikiem. Także układam już moje rurki osnowy blisko wzornika, pamiętając oczywiście, żeby cały czas dociskać splot. Słyszycie, jak to trzeszczy? To musi być naprawdę wykonane ściśle, solidnie. Wtedy macie pewność, że Wasza praca nie rozpadnie się i będzie po prostu równa. Dojechałam do początku, przedłużam rurki i po tych 3 rządkach wykonanych jeszcze na ściance podwójnymi rurkami osnowy, myślę, że przyszedł już czas na to, żeby je porozdzielać. Czyli teraz będziemy pletli cały czas naszym splotem ósemkowym, będziemy pletli już pojedynczą rurką osnowy, a więc każdą z nich rozdzielam na pół. Tak wykonam jeszcze około 5-6 rządków do żądanej wysokości ścianki naszego koszyka. Kochani, kiedy Wasza ścianka koszyka osiągnęła już żądaną wysokość, czyli mniej więcej taką, jaką prezentowałam na koguciku, który był na początku, a jest to u mnie w tej chwili 3 rządki podwójnym splotem, tym splotem z podwójnymi rurkami osnowy i aż 9 rządków z pojedynczą rurką osnowy. Tak to mniej więcej wygląda na wysokość żądaną. Teraz rurki osnowy musicie podzielić na 3 strefy. Na strefę, która będzie stanowiła przód kogucika, na strefę, z której zrobicie ogonek i strefę, którą schowacie w ściankę, tak żeby zakończyć brzeg koszyka. Zobaczcie. Tutaj, gdzie skończyliśmy wyplatać, będziemy zaraz wyplatać tą szyję koguta. Dlatego od razu te rurki zostawiam jako rurki, które będą używane z przodu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. To te 6 rurek. 6 rurek, 2, 4, 6 schowam w ściankę. Zaznaczę sobie, żeby mi nie uciekły. I 6 z drugiej strony. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Również schowam w ściankę. Za chwileczkę będziemy to robić. 2, 4 z 6 rurek, które są naprzeciwko rurek, z których będę wyplatała przód kogutka. Te rurki posłużą nam do wykonania ogonka. Ogonek to nic innego jak skrzyżowane ze sobą rureczki, ozdobione później kokardą. Natomiast ja w tej chwili mocno zwiążę je nicią, żeby nam tutaj nie uciekały, żebym mogła to później ozdobić. A w tej chwili już nadaję kształt temu ogonkowi, który będzie pierwotnie ozdobiony. Mocna nić, którą możecie ścisnąć te rurki ze sobą. Związuję na supełek. Potem przyjdzie tu ozdobna kokarda, więc tej nici nie będzie widać. I jeżeli uważacie, że Wasze rurki są za długie, a ja myślę, że są troszeczkę za długie, możecie je przyciąć, oczywiście szczypcami bocznymi,
Zobaczcie, czy Wasze rurki się nie odwijają. Ja tu widzę, że się trzyma, chociaż ta ma tendencję do uciekania. Dlatego klejem od razu ją złapię. Reszta powinna się trzymać. Później będą jeszcze polakierowane. To jest ogonek. Przód zrobimy za chwileczkę. Natomiast teraz zajmiemy się rurkami, które musimy schować w ściankę. Jak zawsze posłuży nam do tego drut do robienia na drutach. I tak jak do tej pory, jeden rządek opuszczamy. Za pomocą drutu podważamy 3-4 rządki poniżej. Robimy taki tunelik i wkładamy w niego rurkę osnowy. Teraz trzeba ją wyciągnąć. Dociskamy. Na końcu wszystkie tutaj bliziutko utniemy. Tak postępujemy z każdą z 6 rurek, które nam zostały do schowania.